Dzień dobry. Dzisiaj pokażę Wam, jakie mam odmiany pomidorów. Może nie są takie popularne jak w Polsce, może nie tak bardzo dostępne, może nie wszyscy uprawiają. Chcę Wam pokazać po prostu, jak wyglądają w czerwcu i jak rosną, które rosną szybciej, które rosną wolniej, jak wygląda kształt owocu i myślę, że może Was to zainteresuje. Jako pierwszą odmianę przedstawię Wam Barry's Crazy Cherry, czyli zwariowana koktajlówka Barry'ego. To jest odmiana multiflora, chyba się nazywa. Mam mnóstwo owoców na jednym gronie i to są żółte koktajlówki. Jak tu widzicie, mają taki kształt, takiej kropelki. Już zawiązują mnóstwo owoców. Cieszę się, bo w zeszłym roku miałam pomidory po prostu zatrute środkiem do zwalczania chwastów, i ta odmiana, na którą tak bardzo czekałam, była porażona i nie wydała tyle owoców. Ale co muszę o niej powiedzieć, to jest to, że owocuje do jesieni. Przynajmniej tutaj w moim klimacie owocuje do późnej jesieni. Wypuszcza dużo pędów bocznych. I nawet tu już pęd boczny urywałam i ciągle wypuszcza, nawet na dole. Widzicie, pędy boczne, które trzeba urywać, bo jeżeli zostawimy, jeśli przegapimy, to ona się zamienia w potwora po prostu, ta odmiana. Ale bardzo czekam, bo te owoce były słodkie i dużo ich było, dobrze się przechowywały, były dobre w smaku, super. Tu przejdziemy sobie może dalej, bo chcę Wam to porównać z drugą, najsłodszą odmianą koktajlówki. To jest Sungold. I Sungold jest w tym momencie najwyższym moim pomidorem. Rośnie bardzo silnie. Jest to odmiana F1, mieszaniec. Żółta, pomarańczowa koktajlówka. Zobaczcie, ile zawiązał już owoców i jakie długie jest grono. I to jest bez nawozów, w warunkach, można to powiedzieć, trudnych, bo tutaj nie podlewam za dużo, bo nie mam wody. Były pomidory przypalone, tak jak ten tutaj obok niego, proszę, to jest Berner's Rose spalony, ale Sungold sobie dał radę. Sungold, wiem, że w Polsce jest trudno dostępny, ale niektóre osoby go mają. Na pewno jest warty posiania i posadzenia, nawet jeśli nie możemy sobie zachować nasionek, bo jest to mieszaniec. Jest po prostu tak pyszny w smaku i owocuje tutaj nawet do grudnia, że jest tego na pewno warte i ja już mam go od wielu lat. Proszę, tu drugie grono zawiązane, super, dużo kwiatków, bardzo, bardzo polecam tę odmianę. Tutaj dla porównania mamy odmianę Honeycomb, czyli plaster miodu. To jest odmiana, która wygląda tak samo jak Sungold, ale różnica jest taka, że jeżeli popada i pomidory wchłoną dużo wody, to ta odmiana nie pęka, owoce nie pękają, a Sungold niestety ma tą tendencję, że owoce pękają. W smaku są takie same. Miałam w zeszłym roku tę odmianę. To jest też mieszaniec niestety, ale ma taką zaletę, że nie pęka. Też mogłabym polecić. Tutaj widzimy odmianę Brad's Atomic Grape. Brad's Atomic Grape tłumaczymy na polski atomic, to tak jak bomba atomowa, tylko że winogrono atomowe Brada. Brad Gates to jest facet, który po prostu uprawia te pomidory w Kalifornii. To jest jego imię, które niektórzy przekręcają w Polsce na Brand, ale Brad to ta nazwa właśnie pochodzi od jego imienia, Brad Gates. Możecie sobie wygooglować i poczytać. I to jest właśnie taka odmiana, która jest kolorowa. Już o niej mówiłam w poprzednich filmikach. Jest taka w kolorze śliwkowym z paskami złotymi, zielonymi, żółtymi i musimy ją po prostu trzymać na tym krzaku, aż całkiem dojrzeje i wtedy jest słodka, ale to zależy od pogody. Czasami, jeżeli jest deszczowo, to ona po prostu nie smakuje słodko i ludzie narzekają, że to jest niedobra odmiana. To wszystko zależy od warunków, w jakich
uprawiamy, od pogody, od czasu zbierania. Nie dlatego, że odmiana jest zła. W smaku jest zupełnie niezwykła, nie taka jak zwykły pomidor, jest trochę bardziej ciekawa dla koneserów po prostu. Tutaj mamy odmianę Thornburns Terracotta, czyli to jest taki beefsteak, czyli odmiana duża, mięsista. Ta odmiana po prostu podobno smakuje wyśmienicie. Ja jeszcze się smaku nie dojadłam, ale to było polecane na kanale, który ja oglądam już od wielu lat, Roots and Refuge. I Jessica na tym kanale polecała tą odmianę jako jedną z najlepiej smakujących, więc ja testuję, bo ja pomidory uprawiam dla smaku, nie dla wyglądu i jestem bardzo niecierpliwa, żeby tego pomidora spróbować. To jest odmiana Rebel Starfighter Prime, która jest zielona w kolorze takiego serca. I co mogę powiedzieć o tej odmianie? Nie byłam zbytnio tym zaciekawiona, dopóki nie miałam go w pojemniku w zeszłym roku przy domu i po prostu był taki słodki, że naprawdę jest warty uprawiania, nawet jeśli jest zielona, bo smak jest bardzo, bardzo dobry. Nie rośnie zbyt silnie, jak widzicie. To jest odmiana, która nie jest mieszańcem, jest po prostu normalną odmianą, z której możemy sobie zebrać nasiona. I wzrost nie jest taki silny, ale no zobaczymy. Tu jest odmiana Sugar Drop, czyli koktajlówka czerwona. Jestem tej odmiany ciekawa, ponieważ jest to odmiana, która występuje u nas w marketach jako koktajlówka, którą uprawiają w Hiszpanii i tutaj przywożą do Anglii. Ona się cechuje tym, że ma twardą skórkę, ale w smaku jest słodko-kwaśna i po prostu ja musiałam spróbować. Nasiona kupiłam na eBayu, także nie mam pewności, czy to jest ta sama odmiana, ale osoba, która sprzedawała, zaklinała się, że nasiona ma z Hiszpanii, mieszka w Hiszpanii, dostała te nasiona od hodowców. Także to jest eksperyment. Na razie wygląda super dobrze. Zawiązuje dużo koktajlówek. To, że ma twardą skórkę, no to dlatego po prostu, żeby w sklepie czy tam w transporcie się dobrze trzymała. Dla mnie to nie jest cecha pożądana, ale te, co są w sklepie, które czasami kupowałam, po prostu smak jest tak dobry, że musiałam spróbować. Black Beauty pewnie większość z Was zna, czyli czarna piękność. W tym roku nasiona zakupiłam sobie z nowej strony internetowej Vital Seeds i po prostu rosły bardzo fajnie, bo z tych, które sobie sama zebrałam, wzrost nie był taki silny. Black Beauty to jest po prostu pomidor, który jest czarny, w środku jest czerwony, ale tylko wtedy, kiedy ma dostęp do światła. Jak na przykład po tej stronie pada światło słoneczne, już jest fioletowy, ale z drugiej strony jest zielony, więc ta sama sytuacja będzie występowała później, jak podrośnie, że jeżeli będzie dostęp światła, wtedy będzie bardzo czarny, a jeżeli nie, będzie bardziej czerwony, ale jest dobry w smaku, nie zachwyca, ale jest tego na pewno warty. Lucid Gem to jest moja ulubiona odmiana ze względu na smak. To jest pomidor pomarańczowo-fioletowy. W smaku jest cudowny. Jak go przekroicie, to ma takie czerwone żyłki na pomarańczowym tle. Jest super, super pyszny. Super pyszny. Nasiona mam swoje. Kiedyś zakupiłam Lucid Gem z jakiejś strony internetowej, z której już teraz nie mogę tego zakupić. Pomidorowa Dolina może to była. Tu mi się trochę przypalił od słońca, ale ma kwiaty, przeżył. Na pewno z czystym sercem Lucid Gem mogę polecić dla każdego, jeżeli macie kiedykolwiek dostęp. Gourmandia F1 to jest nowa odmiana, którą mam w tym roku. Nasiona przecenione ze strony internetowej. Jest to taki duży pomidor w kształcie serca. No i obiecują, że w smaku będzie bardzo dobry.
Zobaczymy. Na razie zawiązuje owoce dobrze. Wzrost jest dobry, silny. Sadzonka też była silna. I zobaczymy, czy te obietnice się spełnią. Kształt jest bardzo fajny, taki jak bawole serce, ale chyba będzie bardziej szeroki. Zobaczymy, obserwujcie mój kanał, dam wam znać, jak smakują. Mango Lassi to jest także koktajlówka, jak widzicie, ale raczej z tych trochę większych, sądząc po tym pierwszym pomidorku. To jest nowa dla mnie odmiana, z tej samej strony Vital Seeds. I obiecują, że będzie w smaku jak Mango Lassi. Mango Lassi to jest jakiś napój z mango, więc jeżeli pomidor dla mnie, jeżeli mówią, że smakuje jak mango, to ja na pewno spróbuję to wyhodować. A tu widzicie, Sungold się wcina. Piękne grona w tym roku zawiązuje, nawet w tych trudnych warunkach, jakie ja mam. Sungold ma to do siebie, że wypuszcza tutaj od korzenia nowe pędy, które trzeba urwać, bo się zamieni w bestię, jeżeli tego nie zrobimy i będziemy mieli Sungold wszędzie. A wracając do Mango Lassi, bardzo mi się podobają te zawiązane grona jak koraliki. Super fajne. Crushed Heart, czyli zgniecione serce. Nie wiem, dlaczego się nazywa zgniecione, bo wygląda całkiem wygląda jak normalne serce. Nie mogę się tu do nich dostać. Zobaczcie, w takim kształcie. To jest pomidor, który miałam w zeszłym roku, ale z powodu moich problemów z zanieczyszczeniem środkami do zwalczania chwastów, ten pomidor wytworzył tylko jeden mały pomidorek, ale z tego, co mogłam spróbować, to był super pyszny w smaku i wygląda też całkiem atrakcyjnie, także mogę polecić, jeżeli macie dostęp do nasion. I to już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. To nie są wszystkie moje odmiany, ale tylko te najciekawsze i te, które najlepiej wyglądają. Tak naprawdę. Także zapraszam do następnych filmików, bo na pewno wam pokażę może inne odmiany, albo te, które już znacie, na przykład jak bawole serce, albo złoty ożarowski. To na pewno wszyscy znają, ale tu w Anglii dla mnie to jest coś pięknego, że mogę sobie wysiać te polskie nasiona, do których nie miałam dostępu tak naprawdę i są zdobyczne. Także cześć, zapraszam do następnego filmiku.